Dzień dobry, witam wszystkich na kanale. Dzisiaj na pokładzie testujemy DJI Mic 2. Mam go podpiętego zdalnie przez Bluetooth do kamerki DJI Action 4. Już widzę na kamerce, mimo tego, że mam ustawiony gain na -12, wychodzi czasami na czerwone pole. Ale ogromnym plusem tego mikrofonu jest to, że nagrywa w 32 bitach. Czyli nie powinno być przesterów, nie powinno być dziwnych szumów. 22 maja będzie naprawdę duży wypad do Szkocji. Mamy zarezerwowanych 5 hoteli w różnych miejscach Szkocji. Będziemy jeździć w większości po wybrzeżach Szkocji, czyli zrobimy piękne kółeczko po shoreline'ach. I ze względu na to, że w Szkocji pogoda jest nieprzewidywalna, czasami w jeden dzień możecie mieć 4 różne pory roku, bardzo dobrze jest mieć sprzęt. Jak tu mówią, nie ma złej pogody, jest tylko zły gear, w jaki jesteś ubrany. Więc dzisiaj testy. Spodnie na razie dałem radę. Kurtka, tak jak mówiłem, trochę przewiewa. Także na pewno będę musiał mieć jakąś bluzę pod spodem, gdzie nie ma najmniejszego problemu z tym. Mamy oczywiście jakieś key pointy, do których pojedziemy. Mam już listę, postaram się przygotować trochę więcej ciekawostek niż zazwyczaj na ten temat. Bo wiecie, jak jest u mnie, gdzieś jadę nieprzygotowany i zazwyczaj kończy się, ale piękne widoki, ale piękne scenerie, piękna pogoda, o jakie świetne drogi. Tym razem postaram się nagrać coś więcej o tych miejscach i nie wiem, czy będę nagrywał to, nie wiem, czy będę o tym opowiadał jadąc tam i oglądając te rzeczy, czy po prostu dogram sobie w domu, jakiś ładny scenariusz ułożę i po prostu na spokojnie, profesjonalnie o wszystkim Wam opowiem. Mam nadzieję, że to się uda. Trzymajcie kciuki. Ja naprawdę się już nie mogę doczekać tego wypadu. Dobrze, jedziemy sobie w stronę Norwich. Od razu przetestuję mikrofon na autostradzie. Zobaczymy, jak to brzmi. Tutaj sobie zatrzymam nagrywanie i włączę jeszcze raz. Ok, mikrofon się podłączył. Nie jest to takie szybkie, ale się łączy, co jest najważniejsze. Trzeba poczekać chyba z 5 sekund, żeby mikrofon jest cały czas na czuwaniu. Po zgaszeniu kamerki mikrofon jest cały czas na czuwaniu. Mikrofon jest cały czas na czuwaniu. Kiedy włączamy kamerkę, mikrofon automatycznie podłącza się do kamerki. Co jest świetne, jeśli raz parujemy urządzenie, nie musimy parować go drugi raz. Więc dziękuję DJI za to, że myślisz o wszystkim i naprawdę dzięki temu uważam, że DJI to jest najlepsza firma robiąca kamerki. I jeśli oglądacie sobie commercial, nową reklamę DJI Mic 2, zwrócicie na to uwagę, że przez krótki czas, ale jest tam motocyklista. Check, check. 1, 2. Good morning, riders. Co jest naprawdę, jak dla mnie, krótkim, ale wielkim ukłonem w stronę nas. Także DJI robi bardzo dużo rzeczy, żebyśmy mieli możliwość wygodnego nagrywania i vlogowania dla Was. Kto jak nie my, moi drodzy, kto jak nie my. Myślę, że ten filmik, który nagrywam teraz, to będzie naprawdę spoko początkiem sezonu 4, jeśli się nie mylę. Czyli 4 lata na motocyklu, zaczynając od 125 KTM-a, który naprawdę był świetnym motorem i jeśli ktokolwiek się zastanawia, czy zaczynać swoją przygodę z motocyklami od mniejszych motorów, albo od razu wskoczyć na większy motor, z mojego własnego doświadczenia polecam Wam zacząć na 125. Dzięki temu poznacie jak ten motor funkcjonuje bez ryzyka, że się wypieprzycie.
albo zrobicie jakiś głupi błąd. Miałem parę sytuacji, że bardzo kurczowo na początku człowiek się trzyma i manetki, i kierownicy, no bo przecież boimy się spaść z tego motocykla. Mamy prawdopodobnie takie nawyki z roweru. I miałem dużo sytuacji, kiedy kurczowo trzymałem się tej manetki, hamowałem, to automatycznie moje ciało szło do przodu i w tym momencie, przez to, że kurczowo trzymałem się manetki, domykałem gaz. I tak samo jeśli odmykałem gaz, co to było komiczne, całe moje ciało poruszało się do tyłu, no i automatycznie dodawałem jeszcze więcej gazu, co było czasami przerażające. I gdybym coś takiego zrobił na motocyklu o pojemności 650, 1000 z ilością koni 75, 80, 100, no to nie wiem, czy byśmy dzisiaj rozmawiali. Ale przez to, że KTM był, jeśli chodzi o swoją klasę 125C, był naprawdę mocnym motocyklem, miał 15 koni mechanicznych i dawał dużo frajdy, ale to mnie uchroniło od tego, że się wypieprzyłem i bardzo dużo się nauczyłem, miałem czas na korektę, bo po dodaniu tego gazu nie wylądowałem na drzewie, tylko jechałem, powoli się zacząłem rozpędzać. I naprawdę takie małe pierdołki bardzo dużo Was nauczą i będziecie łatwo i szybko mogli się wyzbyć złych nawyków. Także ja naprawdę polecam zaczynać od mniejszych pojemności. Następnym motocyklem, na którym jeździłem, w ogóle każda przygoda z motocyklem trwała od roku. Rok. Honda chyba była najdłużej i teraz Triumph raczej zostali ze mną bardzo długo. W ogóle przed zdaniem prawa jazdy kupiłem sobie już motor, moją Hondę 650, która czekała na mnie w garażu i naprawdę ludzie, nie róbcie tego, bo bardzo kusi, żeby na tych motorach jeździć bez uprawnień. No parę razy się zdarzyło powolutku po wąskich dróżkach. Wracając z wyprawy Hondą, to dawało naprawdę dużo frajdy, ale ten napór wiatru, w ogóle trzęsący się motor przy trochę większych prędkościach i dość niewygodna pozycja. Nie mówię, że to nie dawało mi frajdy, to mi wtedy dawało masę frajdy, bo to przecież to był mój motor, jechałem na motorze i cały świat był mój, mogłem robić co chcę. Także ten motor dał mi bardzo dużo frajdy i był niesamowity do miasta. To była, o Boże kochany, to była taka świetna maszyna do miasta, wąskich uliczek, żeby się zatrzymać, nie było od niego gorąco, więc jeśli żyjecie w dużych aglomeracjach, bardzo polecam Wam tą 650 na motor, którym będziecie sobie podróżować do kawiarni, do pracy i czasami będziecie sobie robić wymiary. Także Honda 650 R Neo Cafe bardzo godny polecenia. No i potem zaczyna się historia z testowaniem Tigera. Jakoś tak zakupiłem go w maju, ale chyba luty to był chyba pierwszy raz, kiedy udało mi się zorganizować nie wynajem, tylko po prostu test ride w Triumph Chester, z tego co pamiętam. I zrobili błąd, podali mi motor tylko na 2 godziny. No i byłem zajawiony tym motorem, nie da się tego ukryć, byłem bardzo zajawiony tym motorem, no ale to nie było to po prostu spędziłem na nim 2 godziny, no i po 2 godzinach czujesz tylko podjarę, ale nie możesz wypracować swojego zdania, jak to jeździ tak naprawdę, bo ta podjarka zasłania Ci wszystko. Ale Glenn powiedział pewnego dnia, w ogóle weź zorganizuj sobie test ride w tym miejscu, gdzie ja kupiłem swój... A co to, świnki? O, nie, to baranki. Wyglądające jak świnki, ale już się biedaczki uwalone. Tak, sorry za wtrącenie. I tak, mówię, weź zorganizuj sobie test ride tam, gdzie ja kupiłem sobie swój motor. W międzyczasie on zadzwonił w ogóle, czy organizują coś takiego. Także powiedzieli tak, wpadajcie chłopaki. Ustawił datę. Przyszliśmy tam i ku naszemu zaskoczeniu bardzo miły pan, nie pamiętam jego imienia, ale miał fancy glasses. Naprawdę miał spoko okulary.
I naprawdę był przemiły. Zorganizował mi wypożyczenie tego motoru i mówi, wiecie co, masz ten motor na cały dzień, pojeździ sobie, wróćcie tylko przed zamknięciem, to była godzina 17, byliśmy tam o 10 i mówi, że to nie ma sensu jeździć na tym motorze parę godzin, po prostu masz go na cały dzień, przetestuj sobie go, pojeździ sobie na nim, wróć, daj mi swoją opinię i wtedy możemy pogadać. Gdzie byłem nastawiony, że nie kupię tego motoru, tylko sobie na nim pojeżdżę. No i po całodniowej jeździe, nawet w deszczu, kiedy już ta podjarka tym nowym motorem minęła, już po kolejnych tam 2 godzinach, zaczynałem go odkrywać trochę na nowo, już bez tego podniecenia całego. Tak, zaczynałem go odkrywać na nowo. Zaczynałem doceniać jego walory, jego minusy i dał mi tego dnia naprawdę dużo frajdy. Byłem już w 60% zdecydowany, że będzie mój. Nie tego dnia, ale ogólnie będzie mój, czyli jakieś następne 2-3 lata. Wracając do tego miłego pana, powiedział mi tak, Rafał, jak jazda? No ja byłem naprawdę zachwycony. Przedstawił mi cenę, przedstawił mi modele, które mają, zaczynając oczywiście od nowych modeli, no bo jakże inaczej, przecież jak mnie stać, to mnie stać, nie? Szlachta się bawi, to czemu ja mam wydawać 10 000, dajmy od razu mu wydać 14 000, no przecież muszę na tym zarabiać. No ale to nie był mój budżet. Na szczęście znalazł mi motor, dobrze o tym wiedział, że ten motor tam jest. Na pierwszym piętrze w Triumfie czekał oto on, który kosztował 10 000 funtów na ten czas. I mówi tak, Rafał, 0 depozytu. I takim oto sposobem oddałem swoją Hondę. Ustawiłem sobie płatność na 3 lata i po 3 latach będzie ten motorek mój. Rata jest naprawdę nieduża, wynosi 125 funtów, więc tak oto zostałem szczęśliwym właścicielem Triumfa 900 i do tej pory ten motor przynosi mi dużo frajdy. Jeździłem na nim mniej w porównaniu do Hondy i do KTM, ale mimo tego spędziłem trochę czasu na tym motorze i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, bo w większości przypadków robi to, co chce. Jeśli chodzi o wypady na drodze, no to tak jak teraz, jest 11 stopni, mam podniesioną szybkę, podgrzewane siedzenie, podgrzewane manetki, ochrona na ręce, podpięta ładowarka i plecak na plecach i ja nic więcej nie potrzebuję. Ten motor dba o mnie, żeby mi się miło jechało. Opony, które mam, spisują się świetnie na asfalcie, ani razu mnie nie zawiodły, ani razu nie miałem uślizgu, czuję się pewnie. Motor świetnie się spisuje w zakrętach, świetnie spisuje się na prostej. Nigdy nie brakowało mu mocy dzięki nowemu układowi silnikowi. Ma tej mocy od samego dołu do samej góry. Dopiero potem, jak już jesteśmy na prędkościach autostradowych powyżej 70 mil na godzinę, ale to do jazdy tylko w Polsce, bo w Anglii możemy jechać tylko 70 mil na godzinę. No już tej mocy nie ma. Znaczy mocy nie ma. Po prostu ten licznik nie może za daleko iść. Mam mniejszą prędkość maksymalną niż moja Honda. Ale to przecież nie po to ten motor był stworzony, prawda? Bo jeśli będziemy chcieli sobie jeździć szybko, no to sobie kupimy jakiś motor do jeżdżenia szybko, a nie do wygodnego podróżowania. Albo po prostu większą pojemność. Jeśli chodzi o mnie, 900 pojemności jest świetnym półśrodkiem, jeśli chodzi o wagę, zasięg, wygodę i moc.
Czego zazdroszczę nowym właścicielom Triumpha, bo to też jest fajna rzecz, że Triumph to jest w ogóle pierwsza generacja Triumpha 900, no ale już druga generacja Triumpha 900 ma zmieniony dashboard, ma inne zegary i zamiast 95 mają 110 albo 114 koni mechanicznych, gdzie to jest naprawdę duży zastrzyk mocy, czego im zazdroszczę. Ale nie wydaje mi się, że zmienili cokolwiek w silniku, wydaje mi się, że po prostu zrobili jakąś inną mapę. Ale to zobaczymy. Zanim tylko będę miał serwis, pojadę do Triumpha i zapytam się grzecznie, czy dałoby się zmienić ten dashboard. No bo czemu nie? No, monitor, wyświetlacz został ten sam. Więc zobaczymy. No, jeśli chodzi o teren, ten motor, tak jak wszystkie opinie mówiły, jest świetny na nie za bardzo wymagający teren. Czyli jeśli chcemy sobie pojechać szutrową dróżką, nie będzie to stanowiło problemu. Jeśli chcemy pojechać po jakichś mniejszych kamyczkach, też to nie będzie stanowiło problemu. Ja się wpieprzyłem w TED angielski, na początku narzekając, że jest mało dróżek, mało wymagający. Wpieprzyłem się w angielski TED i skończyłem na górach z ogromnymi kamieniami, gdzie bałem się o to, że będzie mnie ściągał stamtąd helikopter. Także motor waży swoje. Motor waży 200 kg i jeśli go opuścimy i już jesteśmy zmęczeni, to naprawdę przysporzy nam sporo problemu, zwłaszcza jeśli jesteśmy sami, żeby go podnieść. Także jeszcze raz bym chciał jeździć sobie z kimś, wtedy będę się czuł naprawdę pewniej, ale w bardzo hardkorowe tereny nie ma co się zapuszczać, no chyba że macie naprawdę bardzo, bardzo dużo skilla i kolegów ze sobą. Tak, ale jeśli chodzi o moje potrzeby, bardzo, bardzo, bardzo jestem zadowolony z tego motoru i tak jak jestem zadowolony z DJI Action 4, mam nadzieję, że moja opinia na temat Triumpha 900 też wpłynie po niektórych, żeby się zainteresować tym motocyklem. I w ogóle pozdrawiam Cię, kolego, który kupił sobie DJI 4. Naprawdę bardzo się cieszę, jeśli moja opinia wpłynęła w jakikolwiek sposób, mały sposób na to, że zdecydowałeś się na tą kamerę. Ja mam nadzieję, że jesteś bardzo, bardzo z niej zadowolony. No i po prostu możesz polecić mój kanał swoim znajomym. Także bardzo miło mi się zrobiło. 139 subskrypcji. Mam nadzieję, że ten kanał będzie się rozwijał no i będziemy podbijać świat, nie? Przecież o to chodzi. Yeah, look, they said that I couldn't do it, so I went and did it. W's only, you know I've been winning. Top of the world, the globe is spinning. If you know, I've been on a mission. Go. Okay, let's get it. Got a little time on my hands like a wristwatch. I don't got time for the breaks and the pit stop. Race through the gridlock, take it like Chris Rock. Right to the chin, still win. Heavy metals like Slipknot. Got the driving, I got tunnel vision. I just hit my stride the way I run the business.